Hi, hi! Co tam, jak tam? A fajnie było. Krótko trochę, ale fajnie. Wodospad jest w dole, my idziemy do góry, ale potem będziemy wracać i może sobie go jeszcze zobaczę. A teraz ciekawostka. Przed chwilą tylko zboczyłem ze szlaku, przekraczając to cudowne ogrodzenie, a na telefon przyszedł jakiś alarm, znaczy telefon zaczął wyć. I okazało się, że norweska policja robi jakiś test alertu, surtututu, coś tam. I tak jest włam na telefon. Także ciekawy kraj. Myślałem, że zdorwali mnie na zboczeniu ze szlaku od 15 metrów, ale jednak nie. Ona fason. Wodospad księżycowy. Mostek. O, kurde. Dobra, mostek fajny, wodospad fajny, ale czas ruszać dalej w drogę. Trasa to wygląda tak jak na Przątkach, a mimo wszystko łańcuchy są. No tak, to jest bardzo fajne. Coś tam psy. Pyk. Ale w ogóle czuję się tutaj tak jakoś tak jak prehistorycznie trochę. Nie, chodzi mi o mech, wiesz, zieleń, te skały, kamienie. Wiesz, to tak wygląda, hej. Bardzo fajnie to wygląda. Jest takie wilgotne powietrze, nie? Nie zasycha w nosie, tylko... Do Mona mamy pół kilometra, cokolwiek to jest. Dobra. O, ale ładnie. Schronisko. Fajna dolinka. Bardzo fajny patent w całej tej zieleninie. Powiesić taki kawałek drewna oznaczający to w zimie super. Moim zdaniem elegancko. Wszystko wiadomo. Do wykorzystania w Polsce. O, tu następny. Zobaczcie jaki klimat po prostu. Ta zieleń jest taka soczysta jak u nas. Nie wiem, w maju jak tak buchnie. No i tu co po lewej stronie mamy chyba to miejsce, z którego się zaczyna wodospad Manafossen. Szumi fajnie. A przed nami budynek schroniska. O, patrz tu, jaki fosen. Wow! No. Posadzik taki. Mun 300 moch. Fajna miejscówka. Tak? Schron? No, tylko tam trzeba chyba buty wyczyścić. To nie, to ja akurat znam te nasze polskie zwyczaje z tym czyszczeniem butów i mnie to wkurza trochę. No ale rozumiem też tych, którzy tutaj się tym zajmują. Doszliśmy sobie tutaj do wody. Foteczka i wracamy. Nic nie ma. No i ta woda spływa sobie tam, w tamtą stronę do Manafossen. O, to by się przydało zabezpieczenie jak na Via Ferracie. I cyk. Dobra, wracamy. Wypad, a nie wiedząc w co się masz to Tak, tak, masz rację.
Już widać wodospad. Musimy tylko obejść to trochę dookoła, zejść trochę niżej i będziemy patrzeć. Bardzo fajne schody. Znaczy bardzo fajny stopień. Coś jest głupie, ale działa. To nie jest głupie. Ale taka by się przydała, nie? Oni za to wysadzą w muzeum. Ale piękny widok. Cudo. O, jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym przyszedłem tutaj z Via Ferraty. O, punkt widokowy. No, tutaj ładnie. Wow! To przegapiłem! Wow! Wow! Czekaj, czekaj, przypnijcie mnie! Zaraz wezmę lążę, się przypnę. Ja! Ale czad. Dobra, idę niżej. Kurczę, tu poniżej strzał fotograficzny. O, ale tutaj warto faktycznie. No, tu jest jeszcze lepszy bajer. Dlatego, że lewy dół jest kawałek i to pionowo. Jest moc. Po prostu cudo. Cudo. No, atrakcje Monofosen za nami. Teraz na dół na parking i jedziemy dalej. Tam gdzieś się kończyła ta ferata i szedłem tym lasem, a teraz tutaj no jest trochę stromo i tak jak Michał mówi, w Adidasach to może niekoniecznie, jakaś tam podeszwa trekkingowa by się przydała, natomiast no bez przesady. Fajno, obite takie blachą ryflowaną, przyjemniej się chodzi niż po naszych takich całkowicie drewnianych. No i co? I już parking. Zatem dziękuję za uwagę, za Via Ferratę Monofosen, za wodospad Monofosen. Do następnego pewnie w Norwegii. Cześć!